Cześć, witam ponownie u doktora Białego na warsztacie. Chciałem dzisiaj poruszyć taką fajną kwestię, z którą troszkę kłopotu mi przysporzyła, jakim jest ładowanie alternatora Mitsubishi Pajero. W tym przypadku ładował za dużo, 16 V, Pajero generacji trzeciej, 3.2 DIT, ładował około 16 V i wyświetlał oczywiście kontrolkę ładowania. Obok kontrolki ładowania wyświetlała się kontrolka wody w paliwie. Jakiś ma to widocznie związek. A że alternator już robiłem jakiś czas temu, samochód może na tym alternatorze zrobił kilka tysięcy kilometrów. Wcześniej był objawem takim na starym alternatorze, że zjadał akumulator. Zostawiłeś samochód na noc. Sprawdziłem to termowizją, akumulator gorący, alternator gorący. Alternator po prostu zjadał prąd. Więc no, czasem ta termowizja się przydaje, tak jak w telefonie na przykład mam. Jednym z telefonów. Fajna sprawa przy motoryzacji. No ale co? Rozrusznik zregenerowany, alternator zregenerowany, akumulator nowy. Ja z samochodem, z blacharką, z zabezpieczaniem podwozia i innymi tematami nasiedziałem się pół zimy. Wyjeżdżam, jedna, druga jazda próbna. Mówię, wolna niedziela, pojadę zatankować, a tu zapaliło się ładowanie. Niespodzianka, znowu coś nowego, znowu robota. Niedziela, zamiast czas spędzić wolny, to już jakaś awaria. Zawiozłem do elektryka ten alternator. Elektryk mówi, nic tu nie widzę, no ładuję na maszynę, wrzucam, ale mówi, sprawdź styk jeden na alternatorze, który musi mieć musi mieć napięcie akumulatora cały. Jeden to jest kostka od alternatora, ma 2 piny, jeden to jest kontrolka, drugi pin to jest zasilanie z akumulatora stałe, które musi tam być. Wrzuciłem ten alternator, a tu pyk niespodzianka. Samochód ładuje, wszystko dobrze, kontrolka zgasła, mierzę ładowanie 14,3 czy 14,4 książkowe. Pojeździłem jeden, drugi dzień. No i kolejny dzień, oczywiście nie cieszyłem się zanadto, bo nie znalazłem przyczyny, bezpieczniki sprawdziłem dobre. No i kurde znowu, tylko tym razem zaczęły te kontrolki błyskać, czyli zapalały się, gasły, zapalały się, gasły, dwie na raz. Ładowanie i woda w paliwie. Może to dotyczyć oczywiście różnych alternatorów Mitsubishi i nie tylko. Jeżeli jest 2 piny i jeden pin to jest właśnie kontrolka, a drugi to może być właśnie sterowanie regulatora tym napięciem. Bo jak nie będzie miał tego napięcia, to będzie przeładowywał, czyli ładuje na maksa tyle, ile ten alternator jest w stanie dać. I postaram się przyświecić, no nagrywam dzisiaj tak szybko z telefonu, postaram się Wam przyświecić, który to jest pin. Zapalę latarkę. Mam nadzieję, że to będzie widać. Czyli tak, od prawej strony auta wjeżdżam tu z kamerką i mamy alternator. Nie wiem, czy on wyostrzy. I tak, no słabo widać tą kostkę. Tu akurat no, ciężko troszeczkę się dostać. W każdym bądź razie, jak wpinamy tą kostkę, to górny przewód to jest kontrolka. Dolny przewód to jest dolny przewód to jest kontrolka, górny przewód to jest te właśnie sterowanie 14 V. Tu elektryk mi zaznaczył, ale właśnie zmyły mi się te napisy i miałem taką zagadkę. I pokażę Wam, co się stało. Instalacja elektryczna na dole, ona była prawdopodobnie, bo silnik był tu wymieniany, nieprawidłowo puszczona. I to jest przewód
koloru czerwono, chyba zielonego, zdaje się. Bo kontrolka jest chyba tam biały przewód, a ten drugi jest taki czerwono-zielony, coś tak mniej więcej. I znalazłem to po prostu w wiązce, akurat dobrze włożyłem tu ręce, tak spodziewałem się, że tu jest takie miejsce narażone na błoto, a zaczęło się to dziać właśnie po jeździe po jakichś tam błotach. Ja nie mam tej osłony środkowej jeszcze. No i jak można to sprawdzić? Jeżeli już wiem, że alternator jest dobry, wyeliminowaliśmy wszystko, akumulator i tak dalej, dajemy sobie, tak jak ja tu sobie spróbowałem, puścić taki przewód. Akurat go spięłem tertytką. Spróbuję go. O, wziąłem sobie taką szpileczkę. Puściłem sobie plus, przewód plusowy. Od jakiegoś tam bezpiecznika po bezpieczniku, że w razie czego gdyby jakieś zwarcie się zrobiło, to żeby szło to przez bezpiecznik najlepiej. I włożyłem sobie do tej górnej kostki stałe napięcie po prostu do tego górnego pinu. No i potestowałem samochód, żeby być pewnym, że to będzie ten przewód. Także taka mała awaria. Mam nadzieję, że to komuś pomoże. Bo widziałem, że sporo na jakimś forum i tak dalej, sporo tematów, nikt tego nie wyjaśnił. Także może być bezpiecznik od alternatora. Jeszcze. Bo jest takowy. Też słyszałem, że takie rzeczy się dzieją. Bodajże tak jak mamy tu bezpieczniki, to o ile dobrze pamiętam, to jest ten bezpiecznik. Tu akurat włożyłem trochę większy, bo myślałem, że jest zabrudzony. Powinna być chyba 15, ja włożyłem jakąś 25 chwilowo. Także jeden jest bezpiecznik, który odpowiada za alternator, też może być uszkodzony, no ale oczywiście jak bezpiecznik się pali, to z jakiejś przyczyny, nie? Czyli było jakieś zwarcie. Czyli nie zawsze pada alternator, nie zawsze pada akumulator. Ja miałem wszystko porobione i też mnie to zaskoczyło. Widocznie przy wymianie silnika, przy jakichś robotach coś im się przycięło, ten przewód gdzieś delikatnie już izolacja przepuszczała. Samochód długo stał, poszedł w ruch, poszedł w wodę i zrobiły się takie cuda. Ładowanie 16 V, kontrolka od ładowania i od wody w paliwie. Zaczęły światła mrugać. Czytałem, że dużo ludzi ma z tym problemy. Mam nadzieję, że to komuś pomoże. Sprawdzajcie właśnie to zasilanie w alternatorze na akumulator. Jeżeli się podobało i coś pomogło, kliknijcie łapkę, suba. Zapraszam do innych moich filmów. Pozdrawiam. Cześć. Makes me smile. You are the only one